Aha, i przy okazji od razu widać, które przewody idą do przewodu zasilającego. Włączony, wyłączony. Tutaj dosyć fajnie widać działanie tego wyłącznika w powiększeniu. Ok, i mamy te dwie pary przewodów znowu wyprowadzone. No to włóżmy teraz do odkurzacza ten nasz naprawiony silnik. Ten biały przewód z przewodu zasilającego i ten granatowy idący do wyłącznika. Włączam, wyłączam. Ten jest jednak już dosyć mocno zużyty. Takie modele odkurzaczy byśmy mogli wtedy kupić. Ok, silnik zaczyna działać. Tak, bardzo ładnie cieplutko grzeje. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na film poświęcony montażowi starego polskiego odkurzacza Gamma 2 z roku 1964. To jest odkurzacz, który przysłał do mnie Rafał do przeglądu i do małej naprawy. Tak naprawdę ten dzisiejszy film jest drugą częścią filmów poświęconych temu odkurzaczowi. Przypominam tylko króciutko, jeżeli tego nie widzieliście, że w pierwszej części rozmontowaliśmy ten odkurzacz, spróbowaliśmy ustalić, co jest przyczyną jego niepoprawnego działania. Usunęliśmy usterkę tego silnika, o której zaraz jeszcze raz powiem, zaraz przypomnę, co się z tym silnikiem działo. Zresztą ten silnik zaraz przetestujemy. No a w tym odcinku chciałbym ten odkurzacz jeszcze troszkę wyczyścić, zmontować i wymienić tutaj uszkodzoną, sparciałą, rozerwaną odgiętkę na przewodzie. Mam taką nową na wymianę. Także to zaraz zrobimy. Aha, no i będę chciał jeszcze rzucić okiem na stary katalog silników z 1960 chyba pierwszego czy trzeciego roku, już nie pamiętam, z początku lat 60., bo tam taki silnik jest opisany i popatrzymy sobie między innymi, co oznaczają te symbole w nazwie silnika KASB 7030, także zapraszam Was na ten odcinek, na drugą część filmu o odkurzaczu Gamma 2 z 1964 roku. Chciałbym tylko króciutko przypomnieć, co właściwie z tym silnikiem trzeba było zrobić, mianowicie zaraz po wyjęciu go z odkurzacza okazało się, że niestety jest tutaj uszkodzona ta bakelitowa pokrywa układu ssącego. Po rozkręceniu silnika okazało się, że jest tutaj po prostu wyłamane są po prostu mocowania tej obudowy i ona nie trzyma się, nie jest mocno przykręcona do silnika, ona nie powinna się tutaj absolutnie ruszać. Efekt był taki, że ten silnik razem z całym układem ssącym ruszał, przekręcał się w tej obudowie, no i cały ten układ ssący, te turbinki, które tu się znajdują, wtedy ustawiały się pod różnym kątem, obcierały tutaj o tę pokrywę, blokowały się, no nie miało to prawa działać, także rozwiązaniem było albo sklejenie tej pokrywy, chociaż takie sklejenie nie zawsze jest skuteczne. Ja spróbuję to zrobić, ale wolałem po prostu wymienić taką pokrywę na jakąś inną z silnika, gdzie nie będzie ona połamana. No i znalazłem u siebie taki inny stary silnik tego samego typu z praktycznie identyczną tą bakelitową pokrywą. Ona jest troszeczkę krótsza, tak jak tutaj już widzicie, o tym już mówiłem. Wymieniłem ją i wydaje się, że wszystko to teraz ładnie się trzyma. Nawiasem mówiąc, zauważyłem, że w tym silniku z roku 64, zobaczcie, tutaj są takie raz, dwa, trzy mocowania w tej pokrywie, natomiast w tej troszkę starszej obudowie od troszeczkę starszego silnika są aż 4 i ona się, mam wrażenie, solidnie tutaj trzyma, nie jest tak bardzo narażona na różne uderzenia i myślę, że ta w cudzysłowie oszczędność też mogła być trochę powodem tego, że te pokrywy czy obudowy stawały się troszkę bardziej wrażliwe właśnie na uderzenia, a myślę, że silne uderzenie w ten odkurzacz było prawdopodobnie właśnie powodem tej awarii. Tutaj na obudowie odkurzacza widać takie wgniecenie. Nie mam pewności, że było to na pewno powodem tej usterki, ale bardzo prawdopodobne, że jeżeli ten odkurzacz gdzieś upadł, czy został gdzieś bardzo mocno jakiś mebel uderzony, czy może w transporcie został uderzony, no to wtedy tutaj to mocowanie po prostu się rozpadło. Bakelit jest jednak dosyć kruchym materiałem. Zaraz sprawdzimy jeszcze raz, jak ten silnik działa. Robiliśmy to też w pierwszej części, tylko chciałbym przynieść teraz stary katalog silników z początku lat 60. i poczytać sobie jeszcze chwileczkę o tym silniku, bo tego poprzednio nie robiliśmy.
Przyniosłem tutaj bardzo ciekawy katalog silników komutatorowych jednofazowych i prądu stałego o mocy od 4 do 600 W. Katalog 51M, wydany w 1963 roku. Już kiedyś przy jakiejś okazji, przy jakichś silnikach z lat 60. ten katalog oglądaliśmy. Tutaj są bardzo różne silniki komutatorowe. Nie ma tutaj silników indukcyjnych. Z silników od odkurzaczy widzieliśmy tutaj m.in. silnik chyba SK5A, tak? I jest tutaj jeszcze jeden silnik, którym za chwilkę się zajmiemy. Za chwilę do niego wrócimy, bo to jest właściwie dokładnie ten typ silnika. Ale fajne jest to, że tutaj na początku, w pierwszym rozdziale tego katalogu jest bardzo szczegółowy opis różnych typów silników komutatorowych, różne zasady działania, różna budowa silników. I tutaj między innymi jest taki podrozdział oznaczanie typów silników. Zgodnie z drugim projektem normy maszyny elektryczne małej mocy przepisy ogólne PNE 06010. Jest tutaj napisane: niektóre zakłady produkujące silniki oznaczały typy silników w sposób odmienny. Zobacz strony 68-74. Zaraz to sobie zobaczymy, bo to też będzie ciekawe. Ale spróbujmy na przykład po tych symbolach tutaj podanych zidentyfikować nazwę tego naszego dzisiejszego silnika. Przypominam, mogę to wyświetlić jeszcze raz tutaj z boku, to jest silnik typu KASB, myślnik 70/30. On powstał w zakładach silników elektrycznych M6 w Brzegu, tutaj oznaczonych właśnie tym symbolem M6. Tutaj na tabliczce mamy napięcie znamionowe 220 V, mamy moc wydawaną 90 W, na odkurzaczu jest oznaczona moc pobierana 140 W, prąd 0,7 A, 14 000 obrotów na minutę. No jest data rok 1964, 50 Hz częstotliwość sieci i stopień ochrony przeciw zakłóceniom generowanym przez ten silnik N, czyli normalny poziom ochrony. Ale zobaczmy, co według tego katalogu oznaczają te symbole KASB na przykładzie jakiegoś innego silnika. No więc mamy tak: K oznacza silnik prądu przemiennego, A oznacza budowę otwartą, S oznacza silnik szeregowy, a B oznacza silnik przeznaczony do wbudowania. Stąd ta nazwa KASB. Natomiast co oznaczają te numery? 70/30 oznacza, że jest to silnik ze stojanem wykonanym z blach o średnicy 70 mm i długości pakietu blach 30 mm. Mam tutaj nawet suwmiarkę, możemy to sobie sprawdzić. Sprawdźmy najpierw średnicę blach. O, 70,18 mi tu pokazuje. No o, teraz 70,06, czyli 70 mm średnica blach stojana i długość pakietu, sprawdźmy sobie. No tutaj 30,70 mi pokazuje. Czyli mamy średnicę blach stojana 70 mm, długość pakietu 30 mm. A rzućmy jeszcze okiem tutaj dalej do wnętrza tego katalogu na stronę 68. Bo tutaj jest jako przykład silników troszeczkę inaczej oznaczanych według własnych oznaczeń producenta, tak jak tutaj jest napisane. Jest tutaj pokazany silnik typu BKR 7030, silnik wyprodukowany w opolskich zakładach silników elektrycznych M6 w Brzegu i to jest praktycznie, można powiedzieć, że prawie dokładnie taki sam, a w każdym razie podobny silnik do tego modelu KASB 7030. Możemy sobie o nim też szybko przeczytać. Silnik jest przeznaczony do napędu lekkiego odkurzacza i innych urządzeń gospodarstwa domowego. Moc 90 W. Aha, tutaj prędkość obrotowa 13 000 obrotów na minutę. Tu mamy 14 000. Przy tym KASB moc pobierana 165 W. Przy tym moc pobieraną mamy podaną na odkurzaczu 140 W. To są te różnice pomiędzy tymi silnikami. Moment napędowy tutaj chyba w ogóle nie jest podany. Prąd 0,7 A zgadza się. Ciężar 0,9 kg. Nie wiem ile ten waży. W każdym razie bardzo podobny model BKR
7030 do tego typu KAS B7030, takie silniki BKR 7030 na pewno już w innych odkurzaczach Gamma 2 z pierwszej połowy lat 60. znajdowaliśmy. Postaram się kiedyś taki jeszcze wyciągnąć i go troszkę dokładniej obejrzeć, ale są to bardzo, bardzo podobne, właściwie niewiele różniące się od siebie parametrami silniki. Poczytajmy o nim. Silnik jest z budowy otwartej, jest on przystosowany do pracy ciągłej w strumieniu powietrza zasysanym przez odkurzacz. Wtedy nie ma własnego przewietrznika lub wyposaża się go w przewietrznik i może pracować w innych urządzeniach. Stojan i wirnik są wykonane z blach identycznych jak w silnikach seryjnych o średnicy 70 mm, czyli takich jak te. Uzwojenia są nawinięte drutem nawojowym DNET i zaimpregnowane w próżni. Tarcze łożyskowe wykonano jako odlewy ciśnieniowe ze stopu aluminium. Na aluminiowych nadlewkach w pakiecie stojana są środkowane tarcze łożyskowe. Silnik jest ułożyskowany na łożyskach kulkowych R5 i R7. Do wirnika doprowadza się prąd za pomocą dwóch szczotek z materiału G200 o rozmiarach 5 na 6,5 na 16 mm. Sprawdzaliśmy tutaj dokładnie, takie szczotki były 5 na 6,5 mm. Kierunek wirowania patrząc od strony napędu lewy. W celu zmniejszenia zakłóceń radioelektrycznych zastosowano kondensator KP500 i dokładnie taki oryginalny kondensator typu KP500 z zakładów Belma w Bydgoszczy. Tutaj się jeszcze znajduje. Miałem trochę dylemat, czy ten kondensator stąd wycinać, ale ponieważ jest to urządzenie zabytkowe z kondensatorem opisanym nawet tutaj w katalogu, więc ja go zostawię. No, gdyby doszło do tego, że ten kondensator przestanie funkcjonować, to wtedy go po prostu wytniemy albo wymienimy na współczesny. Charakterystyka prędkości obrotowej funkcji momentu jest szeregowa. Tutaj mamy jeszcze schematy tego silnika z różnymi wymiarami. No i wytwórca Opolskie Zakłady Silników Elektrycznych M6 w Brzegu, ulica Trzech Kotwic 6. To jest najbardziej podobny silnik do tego, który dzisiaj tutaj oglądamy. Postaram się skopiować fragment poświęcony temu silnikowi BKR 7030 i link do niego, czy do pliku PDF ze skanem z tego katalogu umieszczę też w opisie tego dzisiejszego odcinka. Ja bym jeszcze poświęcił króciutką chwilę na wypróbowanie działania tego silnika. No to zróbmy jeszcze przed zamontowaniem tego silnika jeszcze raz jego test, chociaż robiliśmy to już tak naprawdę w pierwszej części filmu o tym odkurzaczu i o tym silniku. Ja go postawiłem troszeczkę pod kątem, żeby on mógł tutaj zasysać powietrze od dołu. Podłączyłem ten silnik oczywiście do regulatora napięcia, bo silnik nie jest zamocowany w obudowie, więc niebezpiecznie byłoby go uruchamiać przy napięciu dochodzącym do 220, czy nawet przekraczającym 220 czy 230 V. Mam teraz w tym momencie napięcie znacznie obniżone do poziomu kilkudziesięciu voltów. Włączę zasilanie. O, silnik już się obraca. Myślę, że działa całkiem nieźle. Nic nie śmierdzi, nic tutaj nadmiernie nie iskrzy. Także no ja bym go zamontował ponownie w tym odkurzaczu. Gdyby kiedyś uległ uszkodzeniu ten kondensator, no to go po prostu albo w ogóle wymontujemy, albo wymienimy. Ale zanim zmontujemy ten odkurzacz, wymieńmy jeszcze tę zniszczoną tak zwaną odgiętkę przewodu, czyli taką gumową rurkę, która chroni trochę ten przewód tutaj przy wyjściu z rączki przed załamaniem, przed obcieraniem o jakieś elementy. Ja mam taką pasującą odgiętkę, którą już na pewno w jakichś odkurzaczach Gamma czy Gamma 2 wymienialiśmy. Ona jest minimalnie dłuższa, ale nie robi to tak naprawdę wielkiej różnicy. Musimy odkręcić tutaj dwie nakrętki z tej strony i dwie z tej strony, które trzymają tę rączkę, żeby móc ją zdjąć. Chyba najwygodniej będzie to zrobić po prostu szczypcami. To jest jeszcze takie malutkie sprężynujące podkładeczki.
Te rączki już w kilku innych odkurzaczach Gamma 2 oglądaliśmy, także to nie jest tutaj nowość. Kładka. No, muszę jeszcze te odkręcić. O, podkładki. Teraz możemy zdjąć rączkę. Aha, i przy okazji od razu widać, które przewody idą do przewodu zasilającego. O, mianowicie ten biały i czerwony, natomiast ten biały i granatowy czy niebieski, troszeczkę cieńsze przewody idą tutaj do widocznego tutaj wyłącznika w rączce, którego działanie, nawiasem mówiąc, też zaraz sobie miernikiem sprawdzimy. O, i przy okazji będzie można tutaj ładnie wyczyścić te wszystkie przewody. Jeszcze taka osłonka wypadła z tych przewodów. Tutaj muszę poluzować śruby, które trzymają tę klamerkę na odgiętce i na przewodzie. Mogę tę odgiętkę zdjąć. Założymy teraz tę nową. Patrzę jeszcze, czy te przewody nie są tutaj nigdzie uszkodzone, ale wyglądają ok. Czyli ona musi być tak założona i tutaj będziemy mieć dobra, i tutaj będziemy mieć tę klamerkę. Patrzę, czy ta szersza część mi tutaj wejdzie do tej rączki. Ponieważ tam jest ta klamerka, to ja po prostu utnę tę odgiętkę, bo obawiam się trochę, że ta gumka może tam nie wejść. O, teraz będzie to ok, a ta odgiętka będzie teraz tej samej długości i ona i tak jest tutaj trzymana tą klamerką. O, ładnie przewód wchodzi. Dobra, tutaj o tak jak było zrobimy i tutaj założymy tę klamerkę. Mniej więcej tu w tym miejscu. O, zobaczmy, czy to tutaj do tej rączki wchodzi. Chyba tak, ładnie pasuje. Ta odgiętka niestety, mimo że takie już wymieniałem, to ona była tutaj troszeczkę za gruba. Trudno ją było tutaj wcisnąć. Ja ją jeszcze odrobinę skróciłem, bo ona się zwęża ku końcowi, także no będzie taka dosyć króciutka. Ona jest teraz jakieś pół centymetra, niecały centymetr, może centymetr krótsza od tej, która była tutaj oryginalnie, no ale przynajmniej nie jest popękana, także tak czy inaczej będzie to dużo, dużo lepiej wyglądało. Ważne tylko, żeby tutaj ładnie się wszystko zmieściło w tej rączce, ale o, wydaje mi się, że nie będzie problemu i teraz będziemy mogli tę rączkę przykręcić do odkurzacza, tylko najpierw tutaj wyczyśćmy tę obudowę odkurzacza. A dopóki tę rączkę mamy na zewnątrz, to sprawdźmy sobie działanie wyłącznika. Dotknę tutaj miernikiem do tych przewodów. Przepraszam, troszkę niewygodnie mi to jest trzymać jedną ręką. Mógłbym jakieś krokodylki sobie tutaj ewentualnie przyczepić. Włączony, wyłączony, włączony, wyłączony. O, tutaj dosyć fajnie widać działanie tego wyłącznika w powiększeniu. Włączony, wyłączony, włączony, wyłączony. Ja teraz nie dotykam tutaj do miernika, także miernik nic nie pokazuje, ale wyłącznik wygląda na sprawny. No dobrze, to montujemy w takim razie naszą rączkę. Tutaj muszę ładnie ułożyć, że tak, te przewody. O, tutaj, żeby ona się zmieściła.
Dobra. Teraz wszystkie te przewody tutaj przez tą gumową przelotkę w obudowie odkurzacza musimy włożyć do środka, czyli te przewody idące do wyłącznika, biały i granatowy, i te troszeczkę grubsze przewody, biały i czerwony, idące do przewodu zasilającego. Ok, tutaj nakładam podkładeczki sprężynujące, nakrętki. Tak samo z drugiej strony. A jeszcze za chwileczkę to troszkę mocniej dokręcę, ale już mamy tę rączkę fajnie zamontowaną. Tutaj jeszcze nałożymy takie dwie osłonki. To są te dłuższe i cieńsze przewody idące z wyłącznika. Jakbyśmy mieli wątpliwość, który z tych przewodów jest z wyłącznika, a który z przewodu zasilającego, no to sobie zawsze możemy wziąć miernik i sprawdzić gdzieś tutaj z jednym z tych przewodów, z tych bolców wtyczki powinien mieć połączenie, a ten czerwony będzie miał w takim razie tutaj z tym połączenie, tak, a nie z tym. Dobra. Czyli zakładam też tutaj drugą taką osłonkę na te przewody zasilające. Ok, mamy te dwie pary przewodów znowu wyprowadzone. Jeszcze odrobinkę wytarłem w środku tutaj tą komorę silnika i tutaj też tę komorę, tą część odkurzacza, w której jest zamontowany worek na kurz. Jeszcze zaraz tę obudowę troszeczkę powycieram. No to włóżmy teraz do odkurzacza ten nasz naprawiony silnik. Najpierw wkładam tutaj tę gumową uszczelkę, potem silnik, przepraszam, jeszcze tylko te gumowe nakładki, które trzymają i amortyzują silnik w obudowie. Tutaj ładnie wszedł do środka. A właściwie to jeszcze przekręcę ten silnik i włożę go kondensatorem tutaj w stronę rączki, bo sobie teraz rzuciłem okiem na fotografię, którą zrobiłem podczas demontażu tego odkurzacza i widzę, że on był w ten sposób właśnie zamontowany. No i biorę sobie teraz kostkę przyłączeniową i tak, tutaj do tych dwóch gniazd podłączę przewody idące przez kondensator do silnika. Tutaj z jednym z nich zamontuję może od razu czerwony przewód zasilający. Może taki troszkę drobniejszy śrubokręt sobie wezmę i dokręcę. Tutaj obok damy drugi ten zielony przewód idący do silnika i razem z nim damy ten biały idący z wyłącznika. No, czy one się tu zmieszczą? Na pewno. Ten i ten. Ok, mocno się trzymają. Tutaj damy ten biały przewód z przewodu zasilającego i ten granatowy idący do wyłącznika.
Ok. O, rzućmy może jeszcze raz na to okiem w powiększeniu, tak żeby było to dobrze widoczne. Tutaj mamy czerwony i biały przewody z przewodu zasilającego. Jeden, ten czerwony, łączy się tu z tym zielonym przewodem idącym do kondensatora i potem do uzwojeń silnika. Drugi łączy się z tym granatowym przewodem idącym do wyłącznika. Tutaj wychodzi ten biały czy kremowy przewód z wyłącznika i łączy się z drugim zielonym przewodem idącym przez kondensator do uzwojeń silnika, ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj i tutaj będziemy mieć jeszcze podłączone, tak samo jak te zielone przewody idące do silnika, będziemy mieć podłączone przewody idące do gniazdka zasilającego suszarkę do włosów, jeżeli taka miałaby być z tym odkurzaczem używana, i w ten sposób po włączeniu odkurzacza będzie zasilany nie tylko silnik, ale również gniazdko suszarki do włosów. No to spróbujmy zrobić mały test miernikiem. Teraz odkurzacz powinien być wyłączony. Dotykam tutaj do wtyczki. Włączę odkurzacz. Mamy pokazane, że obwód jest zamknięty. Prąd płynąłby teraz przez silnik. Wyłączam. Włączam. Wyłączam. Wszystko powinno być sprawne. Tutaj nawiasem mówiąc, ta wtyczka bardzo ładnie się trzyma na przewodzie. Nawet nie będę jej demontował, ale wygląda na to, że wszystko jest ok. Możemy jeszcze sprawdzić, czy nie ma żadnego przejścia pomiędzy tymi bolcami wtyczki i przewodem zasilającym a obudową odkurzacza. Tutaj nie ma. Tutaj wszystko wygląda na sprawne. No to zróbmy jeszcze test odkurzacza, na razie też jeszcze z regulatorem napięcia. Teraz odkurzacz powinien być wyłączony, włączyłem zasilanie. Bardzo warto mieć takie okulary ochronne, bo tutaj mogą jednak jakieś rzeczy wylecieć i nie nachylać. Lepiej się nie nachylać nad odkurzaczem. No to włączmy odkurzacz. Ok, silnik zaczyna działać. Bardzo mocno tu się przysysa do blatu. Ja go starałem się trzymać troszeczkę pod kątem. Zanim założymy tę pokrywę silnika, chciałbym jeszcze tylko zajrzeć tutaj do tego gniazdka suszarki do włosów. Nawiasem mówiąc, w komentarzach pod chyba pierwszą częścią tego filmu jeden z kolegów kolekcjonerów słusznie zauważył, że brakuje tutaj właśnie tego elementu, ale jego, jak widzicie, nie brakuje, tylko on po prostu ugrzązł tutaj w tej pokrywie i nie było go zbyt dobrze widać na nagraniu w tej pierwszej części, a to jest oczywiście dosyć ważny element, bo on tutaj też dociska silnik w obudowie. No i tutaj mamy te styki, w które włączana jest od zewnątrz suszarka do włosów. Zresztą taką suszarkę też później przyniosę i ją sobie obejrzymy, a teraz wezmę tylko pędzelek i troszeczkę to z kurzu wyczyszczę. A może zaraz po prostu odkurzymy tę pokrywę od środka. O, to właściwie jest już czyste. To tak dociska też jeszcze ten cały silnik w obudowie. A z tym może wyjdę na zewnątrz, żeby tutaj bardzo nie nakurzyć w warsztacie. Dobra, już wróciłem i myślę, że mam to ładnie z kurzu wyczyszczone. Tutaj jest jeszcze taki gumowy pierścień uszczelniający. Możemy założyć z powrotem tę obudowę, tylko tutaj przez przelotkę przełożę przewody. Ok. I wciskam to tutaj. No to zaraz połączymy te przewody, jeszcze tylko, żebym nie zapomniał, nasunąć na nie tę osłonkę. No, wyszły. O, i połączymy je
Tak jak to było tutaj w dwóch miejscach, one się będą łączyły w tym miejscu, gdzie jeden z przewodów zasilających łączy się z tym przewodem idącym do silnika i w tym miejscu, gdzie jeden z przewodów wychodzących z wyłącznika łączy się też z tym przewodem idącym do silnika. W ten sposób, w momencie kiedy odkurzacz będzie włączony i będzie działał silnik, będzie zasilane też gniazdko suszarki do włosów, ale nie będzie zasilane od razu po włączeniu odkurzacza do kontaktu, kiedy silnik nie jest włączony, ponieważ wtedy, gdyby była tutaj podłączona suszarka do włosów, a nie byłoby nawiewu powietrza, no to ona by się dosyć szybko przepaliła i groziłoby to pożarem. Czyli tak, podłączam tutaj jeden z tych przewodów, tutaj drugi. O, i oba przewody się teraz ładnie trzymają. Tutaj chciałem zrobić jeszcze jedno malutkie uzupełnienie, mianowicie rozmawiałem tymczasem z właścicielem tego odkurzacza, z Rafałem, i Rafał poprosił mnie, żebym jednak usunął ten stary, oryginalny kondensator przeciwzakłóceniowy typu KP500 z zakładów Belma w Bydgoszczy. Chodzi o to, że żeby uniknąć w najbliższym czasie awarii tego kondensatora i ponownego przysyłania do mnie tego silnika. On równie dobrze będzie pracował bez tego kondensatora, ale jak widzicie, ja ten kondensator po wycięciu tutaj zostawiłem, no bo uważam, że jest to jednak ciekawy eksponat muzealny, no i takim w pewnym sensie zobowiązaniem każdego poważnego kolekcjonera starych urządzeń jest też zadbać o to, żeby przyszli kolekcjonerzy, którzy będą takie odkurzacze kolekcjonować, nie wiem, za lat 20, 50, 60 czy więcej, mogli sobie też zobaczyć, jak tego typu urządzenia były fabrycznie skonstruowane, jakie elementy zawierały, i dlatego zostawiłem tutaj zupełnie już teraz bezużyteczny, odcięty ten kondensator przeciwzakłóceniowy w roli takiego trochę muzealnego reliktu. Myślę, że szkoda byłoby go wyrzucać, natomiast tutaj te przewody, które szły z kondensatora, teraz idą już bezpośrednio z uzwojeń silnika. Ja ten silnik wkładam ponownie do obudowy, tak jak to przed chwilą robiliśmy, i zaraz zrobimy test tego odkurzacza. No i po podłączeniu przewodów możemy teraz zamknąć tę pokrywę, tak żeby nam się tutaj spasowały otworki na śruby. Śruby mam już przygotowane, podkładki. Tutaj śruby już sobie włożyłem, wystarczy je dokręcić. Nie za mocno, bo ten bakelit lubi pękać. No i tutaj tę obudowę silnika mamy całkiem ładnie zmontowaną. Został nam tak naprawdę jeszcze tylko worek na kurz, który od razu tutaj wkładam. O. I założenie tej pokrywy stopką do dołu. Założenie pokrywy worka na kurz. I w zasadzie cały nasz odkurzaczyk Gamma 2 jest już ponownie zmontowany. Tutaj z nową odgiętką przewodu. Ona troszeczkę krótsza wyszła niż chciałem, ale gdybym ją montował tak jak ona była, to ta druga jej część była troszeczkę za gruba i po prostu mi się tutaj w rączkę nie mieściła. No okej, w każdym razie nie jest ona już taka porozrywana, jak było to poprzednio. Wygląda, myślę, ten odkurzacz całkiem ładnie. A, przepraszam, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że jak drugi raz wyjmowałem silnik, żeby odłączyć od niego kondensator, to zamieniłem też tę kostkę przyłączeniową, bo ta oryginalna porcelanowa, tutaj w jednym miejscu ukruszył się łepek śrubki. Miałem wrażenie, że jedna z tych śrubek też już ma uszkodzony gwint i nie najlepiej trzyma, więc dałem taką współczesną, plastikową kostkę. Mam nadzieję, że ona będzie dobrze trzymała. No to zróbmy jeszcze raz test tego odkurzacza po zmontowaniu. Najpierw też z regulatorem napięcia na obniżonym napięciu.
wydaje mi się, że naprawdę fajnie działa i całkiem mocno zasysa powietrze. Teraz podłączę ten odkurzacz do napięcia 220 V przy pomocy tego regulatora Unitra Zatra. Ja mam tutaj w gniazdku około 238-240 V, ale zawsze takie stare urządzenia wolę podłączać właśnie za pośrednictwem takiego regulatora. Teraz będę miał na pewno na wyjściu tutaj z tego regulatora około 220 V. Włączę regulator i włączę teraz odkurzacz. No super, wydaje mi się, że naprawdę zupełnie dobrze ten odkurzaczyk pracuje. A, przepraszam, tutaj kilka razy zdejmowałem tę tylną pokrywę i znowu niechcący założyłem ją tą nóżką do góry. O, powinno być w ten sposób. Aha, no i obiecałem jeszcze, że sprawdzimy też działanie tego odkurzacza z suszarką do włosów. Przyniosłem taką suszarkę z mojej kolekcji. Nakładam tutaj, wtykam do gniazdka elektrycznego, który grzałkę takiej suszarki zasila i zaraz zobaczymy. Tak, bardzo ładnie cieplutko grzeje. Dobra, wyłączam. Tutaj troszkę głośno ten odkurzacz pracuje, jak stoi u mnie na blacie warsztatowym, ale poza tym dużo ciszej. Także bardzo fajnie, to gniazdko też jest zasilane, suszarka do włosów działa. Jak kiedyś taką suszarkę bym znalazł, to Rafałowi też wyślę w prezencie. A tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze tylko bardzo króciutko gammę 2 z 1964 roku z mojej kolekcji, malowaną też w taki dość nietypowy, jasno-niebieski kolor. Bardzo fajnie obok siebie wyglądają. Ta Rafała i ta moja gamma 2, przyznaję, że ta moja była na pewno w dużo gorszym stanie. Zresztą widać, że na przykład tutaj obudowa jest w ogóle przerdzewiała na wylot. Ona powinna działać, aczkolwiek ten silnik był w dużo gorszym stanie. Nie pamiętam chyba dokładnie tego samego typu KASB 70×30 z zakładów w Brzegu. Wyświetlę Wam tutaj. Zobaczmy, czy ten odkurzacz będzie działał. Jest już tutaj podłączony. Działa, ale przyznaję, że robi dużo więcej hałasu i dużo słabszy jest od tego odkurzacza. Także no, ten jest jednak już dosyć mocno zużyty, ale mimo wszystko fajny zabytek z kolekcji. Na pewno link do filmu o tym odkurzaczu zamieszczę zaraz pod koniec i w opisie, również w opisie tego odcinka. No dobrze, a skoro mówimy już w ogóle o polskich odkurzaczach z 1964 roku, to poza tymi dwiema gammami 2 postawiłem tutaj jeszcze ten podłogowy odkurzacz Alpha K2 typ A7W, również z 1964 roku, ze stycznia 1964 roku. Nawiasem mówiąc, też jeszcze z gniazdkiem do podłączenia suszarki do włosów, działającym. Wymieniałem tutaj też, przepraszam, ten przewód zasilający. Nawet nie tak dawno w jakimś takim króciutkim szorcie ten odkurzacz pokazywałem. Możemy go też szybciutko wypróbować. Całkiem fajnie działa. To jest odkurzacz z silnikiem, jeżeli dobrze pamiętam, SK5B z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. No i z roku 1964 mam jeszcze ten bardzo fajny, w sumie dosyć rzadko spotykany odkurzacz Elektor. Jedyny mój model odkurzacza Elektor, także z 1964 roku. Taki pod względem kształtu trochę jednak przełomowy polski odkurzacz, który był dosyć dużo tych odkurzaczy szło na eksport. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj w tym odkurzaczu znajduje się silnik typu SK5A1, również z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Ja już szczerze mówiąc nie pamiętam, jak ten odkurzacz działa. Możemy to zaraz wypróbować.
No, działa zupełnie ok. Nawiasem mówiąc, troszeczkę podobny jest ten kolor do koloru tego odkurzacza Gamma 2. Także no, gdybyśmy w roku 64 weszli do sklepu z artykułami AGD, no to prawdopodobnie takie modele odkurzaczy byśmy mogli wtedy kupić. Tutaj ktoś mógłby słusznie zauważyć, że nie pokazałem wszystkich typów polskich odkurzaczy dostępnych wtedy, w 1964 roku. I to prawda, tutaj mam na przykład odkurzacze Alfa 2, ale niestety nie mam egzemplarza właśnie z 1964 roku. To jest odkurzacz Alfa 2 z 1962 roku, to jest odkurzacz Alfa 2 z 1966 roku, czyli mam jeden o 2 lata starszy i jeden o 2 lata młodszy od tych naszych oglądanych dzisiaj odkurzaczy z 1964 roku. W tym odkurzaczu Alfa 2 z 1966 roku znajduje się węgierski silnik. Nie pamiętam już oznaczenia, bo te węgierskie silniki mają dosyć długie oznaczenia. Możemy zobaczyć, jak ten odkurzacz działa. Zupełnie fajnie. A w tym odkurzaczu Alfa 2 z 1962 roku znajduje się pochodzący również z 1962 roku silnik SK5A, aczkolwiek to ja go tam montowałem, bo ten odkurzacz dostałem w sumie samą obudowę bez silnika. Natomiast tak jak powiedziałem, silnik pochodzi dokładnie z tego samego roku i możliwe, że taki typ silnika się w tym odkurzaczu znajdował. To jest, tak jak powiedziałem, Alfa 2 z 1962 roku. Tutaj ten wyłącznik jest do wymiany. Także no, tego typu odkurzaczy jeszcze w tym naszym dzisiejszym zbiorze brakuje, ale mam nadzieję, że taki egzemplarz Alfy 2 z 1964 roku też uda mi się kiedyś zdobyć. No, ja chciałem już Wam bardzo podziękować za ten dzisiejszy montaż i test tego polskiego odkurzacza Gamma 2 z 1964 roku. Właściwie jest to już drugi odcinek, w którym tym odkurzaczem się zajmujemy. Bardzo dziękuję także Rafałowi za przysłanie tego odkurzacza do przeglądu. Mam nadzieję, że będzie ten odkurzacz jeszcze długo służył. Pamiętajmy, że oczywiście jest to już, jakby nie patrzeć, 60-letnie urządzenie i no, zawsze coś z tym odkurzaczem może się dziać. Jeżeli nie będzie on działał prawidłowo, to zawsze jest tutaj u mnie w warsztacie mile widziany. Także będę bardzo wdzięczny też za informację za jakiś czas, jak ten odkurzacz pracuje. No a ja się teraz biorę do spakowania go w paczkę możliwie bezpiecznie i mam nadzieję, że bez żadnych uszkodzeń wróci do właściciela. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję i cześć, do zobaczenia w następnych odcinkach.